Ogólnie chcemy porozmawiać sobie o organizacji, podejściu, o jakby filozofii, strategii, psychologii, takich rzeczach. Tak, Tak pokrótce No, wszystko, nie? w życiu, Filozofii. No, także tak, to co, zaczynamy, tak? Witajcie w dzisiejszym odcinku, jak zawsze Michał Michalak. I Tomek Gielo. Dzisiaj naszym gościem jest prezes Michał Scholz, prezes Dzików Warszawa. Witamy serdecznie. Cześć. Ostatnio z Tomkiem rozmawialiśmy o książce The Five Tomasza Karwatki i jako, że pochodzisz ze środowiska technologicznego, startupowego, czytając tą książkę przyszła mi do głowy taka myśl, czy rozpoczynając projekt pod tytułem Dziki Warszawa, miałeś z tyłu głowy myśl, że będzie to twój taki multibagger, projekt, którego wartość wzrośnie kilkunastokrotnie i myślisz, budujesz klub z myślą o exicie, niczym Michael Jordan, który kupując Charlotte Hornets przy waluacji 200 kilku milionów dolarów sprzedał za 3 miliardy. I czy to jest po prostu twój projekt Lifetime, który z side projektu stał się takim twoim życiowym projektem i jak do tego podchodzisz? No, muszę przyznać, że jeszcze chyba nigdy nikt mnie nie porównywał do Michaela Jordana, więc jest mi strasznie, ale to strasznie miło, bo wydawało mi się, że dotychczas łączyło nas tylko imię. Wiesz co, nie, skłamałbym, gdybym powiedział, że ja od początku wiedziałem, jakie będą dziki i co one będą znaczyć dla mnie i miałem taki bardzo precyzyjny plan, co z tym dalej będę robił. To się zaczęło bardzo niewinnie, od w pewnym sensie hobby i chęci zrobienia czegoś fajnego i chęci pomocy chłopakom, którzy grali w koszykówkę, bo to zaczęło się od trzecioligowego Mosu Ochota i ekipy mojego szwagra, który tam wtedy grał w trzeciej lidze. To wszystko się wyklarowało dużo później i myślę, że takim momentem, kiedy zrozumiałem, że to jest poważne i to może być duże, pewnie był awans do pierwszej ligi. Dopiero wtedy to się zaczęło robić bardziej biznesem niż naprawdę chęcią zrobienia czegoś ciekawego. Choć oczywiście elementy wyzwania biznesowego pojawiały się już wcześniej. Bo na przykład dość szybko zrozumiałem, że jeśli chodzi o komunikację, to polski sport jest bardzo fajną przestrzenią do robienia rzeczy oryginalnych i nietypowych. Między innymi dlatego, że w tamtym czasie przynajmniej mało kto robił cokolwiek ciekawego w polskim sporcie i w komunikacji w polskim sporcie. Natomiast no oczywiście prawdziwe wyzwania biznesowe zaczęły się w momencie awansu do Ekstraklasy i myślę, że właśnie od tych 3 lat powoli kształtuje nam się wizja tego, gdzie mogą być dziki, jaki jest cel, jaka jest droga dojścia do tego celu. No i też co to może znaczyć dla mnie, tak? Bo ja od 3 lat już nie zajmuję się niczym innym, czy od momentu awansu do Ekstraklasy zajmuję się wyłącznie dzikami, więc w pewnym sensie jest to już całe moje życie i pewnie jeszcze przez długi czas nim pozostanie, natomiast no tak, pewnie gdzieś jest jakiś koniec tej drogi, pewnie gdzieś jest exit, nawet mam jakąś tam perspektywę czasową, ale jest dość odległa jeszcze. A skąd w ogóle wzięła się u ciebie ta werwa do działania w polskim baskecie? Bo mam takie przeświadczenie, że nie jest to, można powiedzieć, taki najpopularniejszy kierunek, jeżeli chodzi o budowanie czegoś w sporcie. Oczywiście większe pieniądze są przykładowo w piłce nożnej, a z drugiej strony też to nie jest przykład osoby, nie wiem, daj na to w twoim przykładzie, nie grałeś zawodowo w koszykówkę, więc to też nie jest tak, że jesteś jakąś, nie wiem, tam no, sercem przywiązany tej koszykówki. Przynajmniej nie jest to tak oczywiste, bo podejrzewam, że ta jednak pasja jest bardzo duża, co zresztą widać po twoich działaniach. Ale właśnie dlaczego akurat polska koszykówka, a nie właśnie coś takiego bardziej, można powiedzieć, no hot, takiego jak piłka nożna? Wiesz co, piłka nożna jest z jednej strony hot, z drugiej strony wiąże się też z wieloma rzeczami, których ja w sporcie osobiście nie lubię, chociażby z patologiami kibicowskimi, więc dla mnie koszykówka pod tym względem jest dużo ciekawszym sportem i dużo przyjemniejszym. Natomiast ja generalnie lubię w swojej pracy wyzwania i lubię robić rzeczy nieoczywiste i rzeczy trudne. Poprzednio, zanim zająłem się profesjonalnie dzikami, budowałem polski rynek audiobooków, co też było bardzo dużym wyzwaniem i też było czymś nieoczywistym. Zresztą no, budowałem rynek, więc budowałem coś, czego nie było. Więc ja lubię takie rzeczy i w pewnym sensie uznałem, że zbudowanie fajnej, ciekawej, dużej organizacji sportowej z fajną marką w koszykówce też jest takim wyzwaniem.
dużym wyzwaniem. No a basket lubię, no uwielbiam. Zresztą od momentu, kiedy zacząłem się zajmować koszykówką, w zasadzie straciłem zainteresowanie piłką nożną. Nie jestem w stanie dzisiaj oglądać 90 minut meczu piłki nożnej, bo to jest po prostu zwyczajnie nudne dla mnie. Koszykówka dla mnie jest sportem dużo ciekawszym, a jednocześnie no i z jednej strony łączy w sobie dynamikę i kontakt fizyczny, z drugiej strony no dużo się tam dzieje. No, dla mnie koszykówka jest najlepszym sportem zespołowym, nie znam lepszego. A jak podchodzisz do budowania kultury organizacji? Bo w ostatniej rozmowie z nami Rafał Joć mówił o tym, jak to wygląda w NBA i to wszystko fajnie brzmi, kiedy słuchamy o tym, jak to wygląda w Stanach, w zawodowej lidze, ale nasze realia są zupełnie inne, a jednocześnie z boku, jak patrzymy na Dziki Warszawa, to wielokrotnie przewija się ten przykład jako takiej innowacyjnej organizacji, która no, postępowo patrzy na produkt, jakim jest koszykówka. I teraz jak z twojej perspektywy jako szefa tego przedsięwzięcia budujesz tą, powiedzmy, kulturę, żeby to było długoterminowe, a nie tylko doraźne działanie? Wiesz co, wydaje mi się, że do pewnego stopnia to nie jest determinowane przez wielkość czy przez zamożność organizacji. To znaczy kulturę organizacyjną można mieć tak samo w małej, jak i dużej, w biednej i bogatej organizacji, moim zdaniem. To chodzi bardziej o, nie wiem, jakiś zbiór wartości, jakiś taki kręgosłup, który określa nasz charakter i z którym jesteśmy w stanie zderzać wszystko, co robimy. I to też nie jest tak, że oczywiście to było zdefiniowane od samego początku. Tak naprawdę spisaliśmy sobie te wartości, myślę, że rok temu. Nazwaliśmy je, zdefiniowaliśmy i uznaliśmy, że wszystko, co robimy, musi być jak najbardziej zgodne z tymi wartościami. Wtedy też zaczęła powstawać nasza strategia długoterminowa. Generalnie uważam, że to jest niezbędne w każdej organizacji, która chce coś osiągnąć i ma jakieś ambicje i chce być jakaś. Ona musi mieć jakąś kulturę organizacyjną. I jeśli to się da zdefiniować, im szybciej się to zrobi, tym lepiej, bo wtedy jesteś w stanie świadomie podejmować decyzje, dokonywać wyborów odnośnie ludzi, odnośnie tego, co jest twoim priorytetem. A chcesz powiedzieć, jakie są twoje priorytety? Czy to jest takie know-how, które w naszych realiach jest czymś, czego nie powinno się ujawniać? Mam na myśli te wartości kluczowe. Wiesz co, no nie, ja się tego nie wstydzę generalnie. To dobrze świadczy o to. Nie, to nie jest, to też, wiesz, to nie jest wiedza tajemna, tak? No jakby to, znaczy idealnie byłoby, gdybym ja je teraz wymienił i wy byście powiedzieli, faktycznie tak jest, tak? No widać, że dziki właśnie takie są. Słuchaj, jest ich 5. Układają się w taki piękny akronim DRIFT. Pierwsza to jest determination, czyli to, że się nigdy nie poddajemy. Naszą misją jest zawsze do końca, naszą wartością jest zawsze do końca, dziki się nigdy nie poddają, niezależnie od okoliczności i nie chodzi tylko i wyłącznie o koszykówkę. To również jest wartość, która się przejawia w biznesie i w tym, jak bardzo się nie poddajemy w tym, co robimy. A druga to jest respect, czyli walczymy zawsze twardo, ale z szacunkiem dla przeciwnika, koszykówki i otoczenia. A trzecia to jest innovation, taka chyba dość oczywista. Staramy się robić rzeczy, których nikt inny nie robi, albo robić rzeczy inaczej. A czwarta to jest fun, bo my chcemy, żeby to, co robimy, dostarczało ludziom zabawy i rozrywki. To jest zresztą nasza misja, czyli dostarczanie ludziom rozrywki. A ostatnia to jest togetherness, bo chcielibyśmy, żeby dziki tworzyły społeczność i wspólnotę na każdym poziomie, czyli wśród zawodników, wśród fanów, w naszym otoczeniu biznesowym. Tworzenie wspólnoty i społeczności jest dla nas bardzo ważne. Powiedziałbyś, że te wartości to jest coś, który każdy zawodnik, który przychodzi do drużyny, od razu jakby dostaje, albo widzi te wartości, że to jest coś, co musicie tłumaczyć nie tylko pracownikom klubu, ale właśnie też zawodnikom? Czy to jest bardziej taka wasze wewnętrzne, powiedzmy, no, dla osób, które od lat siedzą w tym klubie, to jest taki, no, powiedzmy, kodeks moralny, czy te wartości, którymi wy chcecie podążać? Na moim pierwszym spotkaniu, czy na pierwszym w ogóle meetingu zawodników i sztabu w tym sezonie miałem swoją część, na której właśnie te wartości zaprezentowałem i powiedziałem zawodnikom, że chciałbym, żeby się nimi kierowali również w swojej pracy, że to w dużej części ich dotyczy.
W niektórych mniej, no bo trudno od nich wymagać innowacyjności czasami, ale już jeśli chodzi o determination i fun i togetherness, no to są rzeczy, które i respect zresztą, no to są rzeczy, które powinny być z nimi na co dzień. I wydaje mi się, że całkiem nieźle nam idzie, jeśli o to chodzi. Słuchajcie, jako król sucharów tego podcastu na przestrzeni odcinków, od razu mi przyszła do głowy taka myśl. Kiedyś był taki fajny film Szybcy i Wściekli, Tokyo Drift. No i tutaj w tym aspekcie rzeczywiście ten warszawski wasz drift dzików też pasuje, bo jesteście na boisku Szybcy i Wściekli. No i rzeczywiście te wartości, powiedziałbym, że większość z nich no widać po prostu w tym jak staracie się zarządzać tym klubem, jak to przynajmniej wygląda z zewnątrz, z perspektywy osoby, która gra w tej samej lidze, jest w innym klubie, ale uważam, że w tym momencie, jeszcze biorąc pod uwagę ten sezon, kiedy jesteście, no powiedziałbym, że w tym momencie, jak nagrywamy ten odcinek, jedną z najgorętszych drużyn w całej lidze, jest to chyba taki naprawdę moment, gdzie rzeczywiście, przynajmniej dla ciebie jako prezesa tego klubu, chyba no jest, na pewno musisz odczuwać satysfakcję z tego, że w takim kierunku to podąża. Na pewno i to, co jest źródłem tej satysfakcji, to jest też to, że kierując się tymi wartościami, wymyśliłem sobie jakiś, jakby to powiedzieć, chciałem, żeby ten zespół wyglądał w określony sposób. Nie wiem, czy wiecie, ale mniej więcej rok temu, wydaje mi się, w zeszłym sezonie na pewno zarzucono mi na Twitterze, że coś tu nie gra, nie? Że my mamy dostarczać rozrywki, a jednocześnie dziki grają taką raczej powolną koszykówkę skupioną na defensie. I coś w tym było, naprawdę, więc kiedy dojrzałem do decyzji o zmianie trenera, wymyśliłem sobie, jak chciałbym, żeby wyglądał nasz styl gry w koszykówkę. Szukałem trenera, który będzie chciał grać taką koszykówkę, który zbuduje zespół, który będzie grał taką koszykówkę. I fakt, że to dzisiaj tak właśnie wygląda, czyli gramy szybko, gramy efektownie i jednocześnie gramy skutecznie, to jest dla mnie osobiście powód do dużego zadowolenia, bo udało mi się zmaterializować jakiś swój pomysł. To jest super. Jeszcze wracając do tego, do wartości, bo dwie rzeczy mi się nasuwają. Jedna to, że widzę, że w dzikach jest cenione ten know-how zawodników, że w jaki sposób tą organizację opierasz na tym, że zawodnicy są związani z wami długo, przynajmniej Polacy, i oni znajdują swoje miejsce w organizacji nie tylko jako zawodnicy, ale też jest jakiś plan na przyszłość. I co też nie jest oczywiste, no bo paradoksalnie to nie zawsze, powiedzmy, te wartości, umiejętności koszykarskie przekładają się na to, że nie wiem, na zarządzanie, czy nawet na bycie dobrym trenerem. Jak podchodzisz do tego? Czy to jest coś, powiedzmy, co wynosisz ze środowiska startupowego, że musisz budować ten team, który ma to czucie skin in the game i dlatego idziesz tą drogą? Mam nadzieję, że mam jakiś feeling do ludzi. I to nie jest takie wcale oczywiste, że zawodnik sprawdzi się jako osoba w organizacji, czy sprawdzi się jako trener. No ale biorąc za przykład Piotrka Pamułę, ja nie miałem już od dawna wątpliwości, że to jest człowiek, z którym chcę pracować dalej i który będzie się spełniał i będzie dobry w pracy później w organizacji, niezależnie od tego, jaka to będzie rola. Pamiętam jeden chyba z pierwszych treningów Marco, gdzie Piotrek był na parkiecie jako jeden z trenerów. Marco do mnie przyszedł po tym treningu i powiedział: za rok ten gość będzie wszystkim, czym będziesz chciał. Nie? To znaczy w każdej roli, którą mu dasz, on będzie dobry. I to jest akurat prawda. To znaczy ja wiem, że Piotrek jest po prostu świetnym gościem i on sobie ze wszystkim poradzi. Potwierdzamy też z naszej perspektywy, jako dobrzy znajomi też. Pozdrawiamy, Piotrka. Kwestia teraz znalezienia odpowiedniej ścieżki dla niego, która będzie też dla niego satysfakcjonująca. Trochę z konieczności Piotrek jest teraz asystentem trenera i myślę, że to jest czas, który jest dla niego po to, żeby się przekonał, że nie chce być asystentem trenera i nie chce być trenerem w przyszłości. Żeby docenił to. Już mi to powiedział, więc wiemy, że to nie jest ta ścieżka, ale znajdziemy na pewno inne, równie ciekawe i pełne wyzwań. Wiesz, no, na pewno taką osobą, bez której nie wyobrażam sobie naszej organizacji w przyszłości, jest Groszek. Pewnie dzisiaj jeszcze jest dla niego za wcześnie, żeby powiedzieć, że jest na to gotowy, ale my już widzimy, jak on pracuje chociażby z dzieciakami w akademii. Widzimy, jak
funkcjonuje na ławce w momentach, kiedy jest kontuzjowany albo gra mniej. On ma naturalną chęć pomocy trenerowi i zazwyczaj jego uwagi są bardzo celne, więc ja na przykład nie mam wątpliwości, że w przyszłości Grzesiek będzie świetnym trenerem. Oczywiście teraz znowu musimy znaleźć odpowiedni moment i odpowiednią ścieżkę, żeby się nim stał, natomiast tak jak mówię, nie wyobrażam sobie przyszłości Dzików bez niego. Ja na przykład charakteryzuję się dość dużą cierpliwością i do ludzi i strasznie nie lubię się rozstawać na przykład z zawodnikami albo z trenerami. Podejrzewam, że wielu prezesów na moim miejscu miałoby mniej cierpliwości. Nie wiem, mieliśmy trudne momenty z Krzyśkiem Szablowskim przez te 4 lata. Mało kto pamięta, że w pierwszym sezonie, w pierwszej połowie dokładnie, byliśmy na 14 miejscu, więc pewnie można było już szukać innych rozwiązań. Ja się uparłem, że nie, że to nie jest jego wina i to nie jest ten moment i zrobiliśmy wtedy play-offy, więc lubię pracować z ludźmi długoterminowo i myślę, że to jest coś, co też ma swoją wartość, bo tak się buduje organizację. Mówisz o tym, jak ważne są te relacje z ludźmi, a też przychodzi taki moment, gdzie jednak mimo wszystko sport jest taki, że jesteś rozliczany za wyniki. Większość wydaje mi się, że zawodów jest w ten sposób rozliczana, tylko w sporcie to widzimy bardzo często, bo weryfikacja następuje tak naprawdę tydzień po tygodniu, bo rozgrywamy mecze w weekend. I teraz na ile byś powiedział, że wyżej sobie cenisz właśnie to, że z kimś się jesteś w stanie dogadać, albo jesteście w stanie, nie wiem, w miłej atmosferze na co dzień pracować, a na ile wyżej cenisz właśnie te wyniki? Czy jest jakiś odpowiedni balans w tym? To jest takie w sumie pytanie, bardziej może rada, którą ja bym potrzebował w swoim życiu też. Jestem bardzo ciekaw, na ile właśnie te relacje, na ile one są ważne, a na ile ważny jest właśnie ten końcowy cel, bo jednak mimo wszystko wynik jest najważniejszy w sporcie. Nie wiem, czy jest dobra odpowiedź na to pytanie. Pewnie powinienem powiedzieć, to zależy, ale to jest żadna odpowiedź. Gdzieś, to już było wiele lat temu, w trakcie mojej kariery miałem prezesa w banku, który zwykł mawiać, że dla niego błędna decyzja rekrutacyjna jest warta $1 000 000, że tyle jego organizacja traci, kiedy on się pomyli co do człowieka. Myślę, że ja jako menedżer staram się zawsze mieć pewność, że stworzyłem człowiekowi odpowiednie warunki do tego, żeby mógł odnieść sukces. Jeśli ja czuję, że tak zrobiłem, a tego sukcesu nie ma, no to przynajmniej wiem, że może popełniłem błąd w wyborze człowieka, ale nie jest to moja wina. Nie? To jest strasznie trudne, zwłaszcza w sporcie jest trudne, bo jest wiele elementów, które się na ten sukces składają i w związku z tym czasami trudno jest określić, czy to jest wina trenera, czy jego podejścia, czy błędnych decyzji, czy może jednak innych okoliczności, które na to wpływają. Czy ty jesteś osobą, która bardziej uważa, że każdy powinien mieć ściśle zdefiniowane role w klubie, jako przykładowo prezes klubu, czy jednak jesteś z założenia, że jeżeli jesteś częścią tej naszej rodziny o nazwie Dziki Warszawa, to każdy z nas spełnia więcej niż jedną rolę i każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę albo dać coś więcej dla tego klubu? Tutaj niestety odpowiedź jest bardzo prosta. My jesteśmy tak małą organizacją, że wszyscy muszą wszystkim pomagać, żeby to w ogóle działało. Natomiast nie, ponieważ to jest trochę startup, to mamy taką kulturę, nie boimy się wychodzić poza zakres swoich kompetencji. Nie? To nie jest tak, że ktoś ma swoje i absolutnie nie interesuje go, co się dzieje obok. Nie, to serio wiem, że to brzmi mało profesjonalnie, ale wiele osób u nas robi bardzo prozaiczne czynności wykraczające zdecydowanie poza zakres obowiązków, bo taka jest po prostu potrzeba. To jest niestety cecha charakterystyczna startupów i w tym przypadku akurat startup sportowy niewiele się różni od każdego innego. A jak jest u Ciebie z mikrozarządzaniem? Bo mówisz, że organizacja jest mała, ale ciągle się rozrasta i na ile chcesz kontrolować wszystko, a na ile dajesz swobodę swoim pracownikom w podejmowaniu decyzji i decydowaniu? Czy ktoś Ci robił listę moich słabych stron, czy o co chodzi? Nie, wiesz co, ja ostatnio... Research. Dobrze się przygotowujemy. Rozmawiałem sobie na temat zarządzania klubem i wydaje mi się, że to jest w ogóle, znaczy problem, wyzwanie, ale coś, co na pewno jest
wyzwaniem w klubie sportowym, gdzie prezes przy tak małej organizacji ma dość dużą swobodę, żeby kontrolować te kilka osób, które są pod nim. Wiesz co, to jest prawdopodobnie jedno z moich największych wyzwań osobistych, to znaczy, ponieważ ja stworzyłem tę organizację i przez jakiś czas byłem w niej w ogóle sam jeden, potem dochodziły kolejne osoby i ona się rozrastała, no to siłą rzeczy przez długi czas wszystko się kręciło wokół mnie. Ja bardzo teraz walczę z tym, żeby nie być tą osobą, przez którą wszystko przechodzi, której zgoda jest wymagana na wszystko, której opinia jest wymagana do wszystkiego. I to jest duża walka dla mnie, wewnętrzna walka, bo ja może nie jestem control freakiem, ale są pewne obszary, w których lubię mieć coś do powiedzenia. Nie oddaję. Ciężko jest mi oddać. Tak. Muszę powiedzieć, że na przykład, bo takim obszarem jest oczywiście komunikacja i to, jak dziki wyglądają na zewnątrz. I tu poczyniłem bardzo duże postępy, bo na przykład nie piszę już postów, co jeszcze jakiś czas temu robiłem dość często, bo też lubiłem i wydawało mi się, że jakby tylko ja mogę robić to dobrze, po czym okazało się, że Max robi to świetnie i ja wcale nie muszę się w to wtrącać i nawet nie muszę później tego czytać, więc jest pewnie coraz więcej takich przykładów. Ten słynny nasz pierwszy odcinek filmu dokumentalnego powstał kompletnie bez mojego udziału. Ja zobaczyłem efekt końcowy. Jędrek zrobił to absolutnie sam. I może dobrze właśnie, że tak było, że ja się nie musiałem w to wtrącać. Notabene drugi ma mieć chyba premierę w przyszłym tygodniu, więc stay tuned. I powoli takich obszarów jest coraz więcej. Ja się mentalnie przygotowuję do tego, że wraz ze wzrostem tej organizacji, a liczę na to, że będzie się rozwijać, będę powoli oddawał kolejne obszary ludziom, którzy będą je ode mnie przejmować. I to jest z jednej strony duże wyzwanie, a z drugiej strony też olbrzymia satysfakcja, bo to, że teraz jest Max, który przejął ode mnie kompletnie media społecznościowe, relacje z mediami i dla mnie teraz to jest wielki powód do dumy, że mam człowieka, który robi to tak, że ja bym tego nie zrobił lepiej. To jest super, no to jest nieuniknione, a z tego co mówisz, no to jest ogromnie trudne, żeby zlecić komuś, bo wydaje ci się, że możesz to zrobić lepiej, a jednocześnie nie pójdziesz do przodu, jeżeli nie skalujesz tej działalności w pewien sposób. Znowu wracamy do tego, że to jest jak w każdym startupie. Masz foundera, który coś stworzył i będzie to dużym problemem dla organizacji, jeśli on na odpowiednim etapie nie zrozumie, że już nie jest tym, który robi to najlepiej i po prostu trzeba to oddać innym kompetentnym osobom. Ja dopiero jestem na etapie rozumienia tego, że tak jest. Zdawania sobie sprawy. Tak. A jeszcze poruszyłeś po drodze tak jeden temat, który wydaje mi się ogromnie ciekawy, odnośnie psychologii bycia prezesem, bo ja to sobie postrzegam w ten sposób. No, możesz zrobić wszystko dobrze ze swojej strony, a to i tak zawodnicy na boisku decydują o wyniku. I to jest taka niewdzięczna funkcja, znaczy niewdzięczna, no, charakterystyka tego, że pracujesz w klubie, wykonujesz swoją pracę i każdy pracownik w klubie przykłada rękę do tego, żeby organizacja się rozwijała, a jednocześnie wszystko, może nie wszystko, ale dużo determinuje wynik sportowy, na który nie masz wpływu i emocjonujesz się tym wynikiem i jak z twojej perspektywy na przestrzeni tych lat, kiedy jesteś prezesem, ewoluowało to radzenie sobie z emocjami po porażkach, po tym, że nie udało się osiągnąć jakiegoś celu i miałeś to poczucie, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, ale jednocześnie no, ci się nie udało. Dobre pytanie, mocne. Wiesz co, to na pewno to się zmieniało z czasem. Myślę, że dzisiaj jestem dużo bardziej dojrzały i dużo prościej jest mi sobie poradzić z pojedynczą porażką. Pewnie trudniej jest mi sobie poradzić z taką porażką ostateczną, czyli z niezrealizowaniem na przykład celu na sezon. Wiem, że pojedyncza porażka przy jednym przegranym mecz niczego nie zmienia. Pewnie gorzej w momencie, kiedy nie realizujesz celu, który sobie założyłeś. Więc myślę, że z tymi meczowymi porażkami to ja już sobie radzę. Oczywiście moment, w którym ten kadr Gray rzuca tą trójkę równo z Syreną, nie jest przyjemny. Zwłaszcza, że wiesz, że miałeś ten mecz już w swoich rękach, więc to zawsze boli. Natomiast jakby nie jest to dla mnie problem taki fundamentalny, z którym ja sobie nie radzę. Czasami jestem sobie w stanie tę porażkę zracjonalizować i na przykład cieszyć się tym, że zrobiliśmy świetny event. Bo na przykład po tym meczu ze Śląskiem ludzie wyszli zadowoleni, mimo tego, że przegraliśmy. I to jest jakiś powód do zadowolenia i powód do dumy wręcz. Oczywiście
wolę wygrywać, nie żeby nie było wątpliwości. Natomiast są też inne elementy mojej pracy, niezwiązane z wynikiem sportowym, z których mogę być zadowolony albo niezadowolony. Więc czasami może być tak, że wygramy mecz, a ja mimo wszystko nie będę szczęśliwy, bo coś. Tak, a bo to, przepraszam, tylko wejdę w słowo. W związku z tym jest taka nagonka, może taka powiedzmy stara zasada w polskiej koszykówce, czy tam w polskim sporcie, że najlepszy marketing to wygrywanie i że wygrywanie wypełnia ci halę, że wygrywanie jest najważniejsze, nic innego się nie liczy. I właśnie z twoich słów tak wnioskuję, że właśnie nie, że działania takie długoterminowe i tworzenie tej marki i tworzenie tego brandu, którym są Dziki Warszawa w tym momencie, bo rzeczywiście możemy mówić o czymś, co odcisnęło swoje piętno na mapie Warszawy i nie tylko Warszawy, bo w sobie całej koszykarskiej Polski, że to ma sens, bo tak jak mówisz, możesz przegrać mecz ze Śląskiem i oczywiście jest ta sportowa złość, sportowa frustracja, ale jest ta wewnętrzna satysfakcja, że kibice są zadowoleni, że sponsorzy widzą, że ci kibice są i wspierają, że są emocje. Ja też sobie mówiłem po tym meczu, oglądałem ten mecz, powiedziałem sobie, że to jest idealnie przygotowany scenariusz pod Puchar Polski, bo będziecie grali i będziecie podwójnie zmotywowani. My jesteśmy po tej samej stronie drabinki, więc dla nas my tylko zacieramy ręce. My musimy zrobić swoją robotę najpierw za Stalem, ale będziemy bardzo, bardzo też liczyli na Dziki w tym meczu ze Śląskiem. Rozumiem, że nie pytamy Michała, po której stronie drabinki jest. No, to jest za mocne, to już jest jak te komentarze, że King Szczecin pokonał Anwil Włocławek, ale 14 lutego będzie rewanż. No dobra, wróćmy do rzeczywistości, do wyzwań bycia prezesem. Dobrze. Odpowiadając na pytanie Tomka, wydaje mi się, że takim świętym gralem prezesa klubu sportowego powinno być to, że jego powodzenie jest uniezależnione od wyniku sportowego. Znaczy, jeśli jesteśmy w stanie zbudować organizację i markę sportową, która przyciąga uwagę ludzi niezależnie od tego, czy zespół wygrywa, czy przegrywa, to znaczy, że ta robota została świetnie wykonana. 2 lata temu byłem chyba na meczu Chicago Bulls w United Center. Wtedy to była największa hala w NBA, 23 000 miejsc, wszystkie wypełnione na meczu normalnego regular season. Zespołu, który od bardzo, bardzo dawna niczego nie osiągnął. To jest olbrzymi sukces tej organizacji i w dużej mierze duży sukces ludzi, którzy tworzą markę i komunikację tego zespołu. I to też pokazuje, że jest wiele innych elementów, nie tylko sam mecz, nie tylko wynik na parkiecie, które mogą ludzi przyciągać i sprawić, że oni będą się dobrze bawić i wyjdą z tej hali z poczuciem zadowolenia. My na pewno jeszcze tam nie jesteśmy. Widzę to chociażby po tym sezonie. Wygrywamy, gramy efektownie i zainteresowanie jest dużo wyższe niż w poprzednim. Ale tak jak mówię, to jest taki święty graal. Ja bym bardzo chciał go kiedyś zdobyć albo przynajmniej mieć na wyciągnięcie ręki, bo uważam, że to byłoby świadectwo świetnie wykonanej pracy. Nie zmienia to faktu, że wolę wygrywać. Na pewno tak, ale to w związku z tym zdarzały ci się sytuacje, gdzie na przykład jako prezes miałeś pomysł albo chciałeś podjąć jakąś decyzję, która biznesowo czy właśnie marketingowo wydaje ci się, że to jest coś oczywistego, ale w tych realiach koszykarskich, w tych realiach sportowych ktoś ci tłumaczy, że prezesie to nie takie proste, albo to nie jest takie proste do zrobienia. Znaczy ja tak mam na co dzień, więc no, chociażby jeśli chodzi o wybór zawodników. To jest proces, w którym ja w jakimś stopniu uczestniczę. Na pewno nie mam decydującego zdania oczywiście. Tutaj wiadomo, że ostatecznie wybiera trener. Uczestniczy w tym procesie wiele osób. Ale czasami próbuję przemycić zawodnika, o którym wiem, że byłoby fajnie, gdyby u nas się zaprezentował. Na przykład Tomka Gielo. Próbowałem, ale się nie udało. Tak, mogę powiedzieć i to ze swojej strony autentycznie, to wydaje mi się, że to jest fajna anegdota i też wiele się będzie tłumaczyła naszym widzom na temat ciebie i waszej filozofii jako Dziki, bo był temat właśnie przyjścia do was do Dzików w trakcie już w tym okresie letnim, kiedy podjąłem decyzję, że otwieram się na ten rynek polski, że chcę zobaczyć po prostu jaka jest jakie oferty mogę tutaj otrzymać z klubów polskich i byłeś tak naprawdę jedynym prezesem, który przedstawił mi nie tylko powiedzmy taką ofertę typowo kontraktową, ale przedstawił mi wizję. I naprawdę byłem tak tym zainteresowany, bo to była rozmowa, tak jak wtedy mogę teraz o tym wspomnieć, ale to nie była rozmowa tylko o tym, że słuchaj, przyjdź, bo my ci damy takie warunki kontraktu, kontrakt na tyle lat, a do tego, nie wiem, będziesz mieszkał w Warszawie i będzie super. Tylko to było takie, słuchaj,
jeżeli przyjdziesz, to możemy zająć się tym. Możesz nam pomóc dać duży impuls, możesz podzielić się swoją wiedzą. Że dajesz mi tak jakby możliwość wyobrażenia sobie, że teoretycznie przychodząc do tej drużyny, ja nie przychodziłbym z hierarchii, że jest prezes, który je podpisuje, tylko jest osoba, która chciałaby usiąść ze mną przy jednym stole i też coś usłyszeć, czegoś się dowiedzieć i w jaki sposób może byłbym w stanie dać też jakiegoś, nie wiem, kopa czy impuls dla waszego klubu. I to było ogromne wyróżnienie, bo tak naprawdę jesteś jedyną osobą, która taką wizję przed mną przedstawiła, więc mimo, że koniec końców wybrałem moje rodzinne miasto i Szczecin i możliwość budowania czegoś tutaj, to nie ukrywam, wracam często do tych naszych rozmów, jeżeli tak naprawdę rozmów były 2 czy 3 tylko i one naprawdę były bardzo interesujące. Także tutaj przyznaję, że idealnie się to wpisuje w ten wasz w drift, czyli w tę innowację i w to, że tak naprawdę no do końca walczyłeś, bo próbowałeś jeszcze tam przemyśleć tego kontraktu takie rzeczy, żeby naprawdę poczuł się, że przychodząc do Dzików przechodziłbym do jakiegoś projektu, który też mógłbym mieć szansę rozbudowywać. Myślę, że teraz wiele osób się mnie zastanawiało, co ten Scholz obiecał Tomkowi wtedy. Food trucka Dzików. To było bardzo niestandardowe, co wtedy próbowaliśmy wykonać. Myślę, że to byłaby jedyna tego typu umowa w historii polskiej koszykówki. Może kiedyś to się uda zrobić. Może niekoniecznie z Tomkiem. Michał ma, zdaje się, status w sezonu. Miał się kończyć kontrakt w tym sezonie. Free agency is coming. Dobra. Słuchaj, ja spotkałem się ostatnio z Christosem Lazaru. Rozmawialiśmy dość długo w salonikach, więc kto wie, co z tego wyjdzie. Tak, dla widzów przypominamy, Christos Lazaru, agent między innymi Michała, również agent Olka Dziewy, tak? Bo tak jak rozmawialiście, przyszło mi do głowy to, że w polskiej lidze jest, tak wydaje mi się, wiele klubów, które z sezonu na sezon stawiają sobie cel, wygrajmy medal. I moje pytanie jest takie, jakie ty sobie stawiasz cele krótkoterminowe na kolejny sezon, na jak długo sobie stawiasz cele i odnośnie tego właśnie wygrajmy medal, no bo łatwo są rzucane jakieś budżety, kwoty i potem mówi się, no wszystkie ręce na pokład, w tym sezonie chcemy osiągnąć sukces, no i co ten sukces nam daje, co on determinuje, co on buduje, nie? No jeżeli kolejny rok powiedzmy budujemy od zera i to robi się taka trochę loteria, kto trafi, kto zbuduje, wiesz, dobrze skład, żeby osiągnąć sukces w przyszłym sezonie. I też możemy poruszyć tutaj wątek budżetu, bo no, w Polsce budżety nie są jawne, w Niemczech jest powiedziane, ile jest w klubie wydawane na zawodników, we Francji są w ogóle podawane kontrakty zawodników indywidualne, kto ile zarabia. Jak w realiach polskich, już jakby to pytanie moje rozbudowane, zarządza się budżetem? No i właśnie jakie te cele sobie stawiasz ty jako organizacja? Po pierwsze staram się, żeby cele były ambitne, ale możliwe do zrealizowania. To nie jest tak, że zaczynam sezon z założeniem, że tym razem wygramy. Ten sezon na przykład to jest awans do playoffów, ponieważ w zeszłym roku nie udało nam się tego zrealizować. Stwierdziliśmy, że naturalnym celem na ten sezon będzie awans do playoffów, co nadal jest celem ambitnym, zwłaszcza, że nie zwiększyliśmy jakoś znacząco swojego budżetu. Plus trzeba pamiętać, że budowaliśmy w zasadzie od zera z nowym trenerem, więc jakby tutaj było bardzo dużo zmiennych, sporo rzeczy, które się mogły nie udać po drodze, w związku z tym wydaje mi się, że ten awans do playoffów jest dobrym celem, jest wystarczająco ambitny, żeby było o co walczyć, a jednocześnie jest w naszym zasięgu, co zresztą pokazuje miejsce w tabeli w tym momencie. Natomiast no, jeśli chodzi o przyszłość, to my jesteśmy dzisiaj na etapie kończenia naszej strategii na najbliższe 3 kolejne sezony. Plus ja mam jeszcze swoje ambitne, osobiste cele, wiesz, ja w tym roku kończę 50 lat, więc wymyśliłem sobie prezent na tą 50. Myślę, że medal byłby bardzo fajnym prezentem. Nie zmartwię się Mistrzostwem Polski oczywiście, ale znowu wracając do tego, co mówiłem wcześniej, muszę być realistą i jeśli mam tego oczekiwać od moich zawodników i sztabu i całej organizacji, to ja muszę im stworzyć warunki do tego. To nie jest tak, że ja powiem, Marko, w przyszłym roku masz zdobyć Mistrzostwo Polski i nie interesuje mnie, jak to zrobisz, tylko muszę mu dać narzędzia do tego, czyli odpowiedni budżet, odpowiednie wsparcie i wszystko, co z tym się wiąże. Więc jeśli mnie pytasz, gdzie chciałbym, żeby Dziki były na przykład za 4 sezony razem z tym, to chciałbym, żeby były mistrzem Polski, chciałbym, żeby grały w możliwie najlepszych rozgrywkach europejskich. Czy to będzie BCL, czy to będzie Eurocup, NBA Europe. nie wiadomo.
Żartujemy czy mówimy serio? Bo jeśli Nie, chodzi nie, o... ja pytam świetnie poważnie, bo jestem zwolennikiem stawiania sobie ambitnych celów, bo do czegoś chcesz dojść, dążysz, gdzie cię to zaprowadzi, zobaczymy. Dzisiaj, gdybym powiedział komuś, że widzę dziki w NBA Europe, to byłoby mało poważne. Natomiast no, jeśli mówimy o perspektywie, nie wiem, 8-10 lat, to uważam, że Polska powinna mieć klub albo w Eurolidze, albo w NBA Europe. Oczywiście nie wiemy, co będzie za 8-10 lat i która z tych organizacji będzie istnieć i która będzie mocna, bo dzisiaj jesteśmy świadkami dość nawet spektakularnej, bym powiedział, walki o teren, która będzie się zaostrzać, jak mi się wydaje. Natomiast przy spełnieniu określonych warunków, czyli chociażby powstanie odpowiedniej infrastruktury sportowej w Warszawie, wydaje mi się, że my jako kraj i Warszawa jako miasto mamy wszystko, co trzeba, żeby mieć arenę do zmagań koszykarzy na najwyższym możliwym poziomie. Myślę, że Warszawa jest tu również na roadmapie zarówno Euroligi, jak i NBA Europe. Oczywiście mówię, po spełnieniu pewnych warunków. Warunkiem koniecznym jest powstanie dużego obiektu sportowego, którego dzisiaj w Warszawie nie ma, nawet w planach, bo Skra nie jest wystarczająco dużym obiektem. Nie da się nie zauważyć, że rzeczywiście masz przed sobą wizję i tą wizję potrafisz przekazać innym i potrafisz się nią dzielić. Też wiemy z historii waszego klubu, że był okres, bodajże kiedy klub grał w pierwszej lidze, że można było tak naprawdę zostać inwestorem Dzików Warszawa, tak, że jako klub po prostu szukaliście inwestorów, tam nie pamiętam dokładnie przez którą to była platforma, ale tam było po prostu, była możliwość, żeby wesprzeć Dziki. Mamy też razem z Michałem, no w sumie z tobą, mamy wspólnego znajomego, jeden z nich Borys Musiela, który wiemy, że również jest jednym z, powiedzmy, no, z inwestorów, udziałowców Dzików Warszawa. I teraz moje pytanie do ciebie jest, w jaki sposób jesteś w stanie przekazać tą wizję, albo właśnie w jaki sposób jesteś w stanie przekonać ludzi, żeby zaufali tobie i tej twojej wizji budowania czegoś tak naprawdę, no, nie ukrywając, z niczego. No bo tworzysz projekt z dużymi marzeniami, chcesz rywalizować naprawdę o najwyższe cele z tym klubem, a tak naprawdę klub tworzyłeś prawie że od zera. Tak. I widząc teraz, na jakim etapie jesteście, coraz mniej osób, że tak powiem, się śmieje z tej twojej wizji, a coraz bardziej więcej zaczyna się zastanawiać, kurczę, rzeczywiście to jest klub, który krok po kroku z poziomu drugiej ligi awansował najpierw do pierwszej ligi, potem do ekstraklasy, buduje sobie podwaliny, jest na ogromnym rynku, którym w tym momencie jest Warszawa, czyli stolica naszego kraju. Macie swoją akademię, a ta akademia jest w tym momencie już w takim no, znaczącym punkcie, znaczącym ośrodkiem na mapie młodzieżowej koszykówki w Polsce. No naprawdę nic, tylko coraz więcej głosów zaczyna się główkować. No, rzeczywiście coś ten prezes Scholz tą wizję ma. To tylko malutkie sprostowanie, bo to, o czym mówiłeś, to pewnie była nasza niezrealizowana w sumie przygoda z platformą crowdfundingową BizFund. Okej, tak. Nie zrealizowaliśmy tego projektu nigdy. Okay. Wtedy poszliśmy raczej w taką sprzedaż akcji w naszej spółki do prywatnych inwestorów. Zresztą ona trwa... Czyli była drogą startupową, runda inwestycyjna, czyli swój pitch deck mieliście, tak? Mamy nadal, bo to wszystko trwa dalej. Wiesz, jakby to jest ciągły rozwój, w związku z tym my też potrzebujemy kapitału i ciągle zapraszamy nowych inwestorów do współpracy. Tak jak już słusznie zauważyłeś, pewnie dzisiaj jest to trochę łatwiejsze niż było na samym początku. Akurat Borys, którego pozdrawiam serdecznie, był jednym z tych, którzy zaufali i uwierzyli jako pierwsi. Zresztą wtedy on też prowadził na pokład Paula Bragiela, który jest fantastycznym gościem i bardzo nas wspiera do dzisiaj. Nie zapomnę, jak przyjechał kiedyś do Wałbrzycha na finały, wtedy jak graliśmy z Górnikiem. I po pierwszym, bo graliśmy sobota, niedziela, i po pierwszym meczu, który wygraliśmy, Paul miał wracać, bo jego drugi klub, którego był właścicielem w Afryce, grał wtedy w NBA Afryka. I Paulowi się tak spodobało w Wałbrzychu i to jak grał zespół, że zrezygnował z tego wyjazdu i został na kolejny mecz w Wałbrzychu. Anyway, tak, my jakby wiesz, no przez cały czas szukamy inwestorów, więc aktualizujemy nasz pitch deck, bo też zmieniają się nasze marzenia i aktualizujemy to, gdzie jesteśmy. Natomiast to ciągle się dzieje głównie taką drogą polecenia przez znajomych. No i też prawda jest taka, że każdy kolejny inwestor, który do nas dołącza, mocno nas uwiarygadnia, tak? Bo to, że ufają nam ludzie, którzy są naprawdę w topie biznesowym polskim czy warszawskim, ludzie, którzy na co dzień pełnią poważne, odpowiedzialne funkcje,
To jest dla mnie olbrzymi zaszczyt i to nam bardzo pomaga. Jakbyś miał powiedzieć, co jest waszą unikalną wartością, co daje możliwość zainwestowania w klub, bo dla osób, powiedzmy, takich kibiców, którzy nie są w tym świecie startupowym, jakbyś mógł wyjaśnić, jak to wygląda. Nie? Stajesz się udziałowcem klubu, na przykład Barcelona ma chyba taką sekcję Socios, Socios. tak? Gdzie mają, powiedzmy, kibice udziały w klubie. Nie, to jest zupełnie inny proces. To co mówisz właśnie, to bardziej przypomina taki crowdfunding. Natomiast no, my raczej szukamy konkretnych osób, nie szukamy inwestorów czysto finansowych. Staramy się szukać osób, które rozumieją przynajmniej trochę sport i będą też przeżywać z nami wspólnie jakieś emocje, inne niż tylko oglądanie wzrostu wartości swojej inwestycji. Oczywiście liczymy na to, że gdzieś na końcu będzie ta nagroda w postaci zwrotu czy exitu, która będzie atrakcyjna dla wszystkich, natomiast taki, nie wiem, fundusz, który by dzisiaj wszedł, to nie jest dla nas partner. Nie? My nie jesteśmy jeszcze gotowi na takiego partnera. To jeszcze nie jest w ogóle ten etap. Poza tym, no mówię, taki inwestor czysto finansowy miałby problem czasami, żeby zrozumieć, co się wydarzyło i dlaczego ten zespół nie wygrał. A miał wygrać przecież. Przecież zrobiliśmy wszystko, nie? Tak. Więc dość ostrożnie i wybiórczo podchodzimy do tematu ludzi, których zapraszamy do zakupu naszych akcji. A w jaki sposób to jest powiązane z tym, aby to uwiarygadnianie, o którym wspominałeś, przez każdego inwestora, który decyduje się na współpracę z wami, czy w jaki sposób to pomaga wam też z relacjami z markami, które potem stają się waszymi partnerami lub sponsorami, bo w tym momencie też jako dziki możecie się pochwalić, że marki, z którymi mieliście okazję współpracować bądź współpracujecie, są naprawdę bardzo uznane marki w całej Polsce i to są naprawdę marki, które podejrzewam, że każda osoba z ulicy, nieważne czy się interesuje koszykówką czy nie, jest w stanie rozpoznać. Mówimy tutaj przykładowo, nie wiem, w zeszłym sezonie bodajże 2 lata temu był InPost, obecnie w T-Mobile bodajże, Oshi, pamiętam jeszcze była firma Forbet, dobrze mówię? Kiedyś był, teraz jest Superbet. A, Superbet, najmocniej przepraszam, to się wytnie. Tak, ale w każdym bądź razie to są marki, które rzeczywiście są bardzo znanymi markami w Polsce i właśnie czy te rozmowy z tymi sponsorami bądź potencjalnymi nowymi sponsorami dużą rolę odgrywa to, że jesteście właśnie uwiarygodnieni przez tych inwestorów i współpracujecie z tego typu ludźmi, powiedzmy z tych kręgów biznesowych Warszawy? Myślę, że są dwa elementy, które pozwalają nam doprowadzać do skutecznej współpracy z takimi markami. Jeden to jest właśnie społeczność biznesowa, którą mamy skupioną wokół klubu, która daje nam dostęp do dość dużego networku i chociażby daje nam możliwość doprowadzenia do spotkania. Potem ja już oczywiście sam muszę się obronić z naszym produktem, natomiast no, to jest społeczność, która jest w stanie otworzyć wiele drzwi. I tak to działa i to bardzo pomaga. To jest zupełnie naturalne i tak to działa u nas. A druga sprawa, no to myślę, że jednak jakość komunikacji, którą jesteśmy w stanie zaoferować, fakt, że jesteśmy w stanie zrozumieć markę i dopasować naszą komunikację do potrzeb marki naszego partnera też bardzo pomaga. Ja bardzo często w rozmowach z takimi partnerami w ogóle nie używam słowa sponsoring, bo dla wielu marek to zamyka wszystkie drzwi. Więc bardzo często pracujemy na zupełnie innej płaszczyźnie, nie nazywając się sponsorem i sponsorowanym, bo nie na tym ta współpraca polega. My możemy sprzedawać różnego rodzaju świadczenia, to może być performance marketing. Jest wiele różnych sposobów współpracy z dużymi markami, które są dużo prostsze dla nich niż sponsoring. Jedną z jeszcze tylko zapomniałem, kolejną marką bodajże jest Zonda Crypto, tak? To też jest marką bardzo uznaną i bardzo dużą i która też bardzo mocno idzie w sport, więc no mówię, to są uznane marki. No w jakiś sposób, tak jak mówisz, macie dość specyficzną sytuację, bo nawet jak na polską ekstraklasę nie dysponujecie dużym obiektem, tą halą na kole, a mimo to powiedziałbym, że gra z perspektywy zawodnika, który odbywał tam mecz, uważam, że oprawa całego meczu jest naprawdę na wysokim poziomie. Począwszy od tego już, że kibice się pojawiają naprawdę długo przed meczem i chcą być częścią tego widowiska. Potem cały czas gdzieś tam jest ten entertainment, czyli oprócz samego spotkania w każdej przerwie coś tam się dzieje. Jest to naprawdę fajnie opakowane i wtedy pamiętam, bo akurat było tak, że po meczu ja zostawałem z żoną, moja żona też przyjechała do Warszawy, zostaliśmy w Warszawie, bo mieliśmy 2 dni wolnego, dostaliśmy 2 dni wolnego, no to nawet po meczu jeszcze, długo po meczu, kiedy tam byliśmy na obiekcie, cały czas coś tam się jeszcze działo i było to naprawdę, uważam, że
no coś, co jest takim no, żywym przykładem na to, że idziecie w coś troszeczkę innowacyjnego na rynku tego polskiego sportu. To jest strasznie miłe, co mówisz, bo nie miałem świadomości tego, jak to wygląda z perspektywy zawodnika drużyny przeciwnej. Ja bym chciał zachować taki zdrowy balans pomiędzy rozrywką w amerykańskim stylu, a jednak emocjami sportowymi. Wrócę jeszcze do tego mojego wspomnianego meczu w Chicago. Tam emocji sportowych nie było w ogóle. I wiele osób w hali, miałem wrażenie, w ogóle nie jest zainteresowanych tym, co się dzieje na parkiecie. Był moment w trakcie meczu, w którym Benny the Bull, czyli maskotka Chicago, robił coś bardzo dziwnego i bardzo szalonego w trakcie, kiedy mecz trwał. Czyli nawet nie w przerwach. I on to robił na trybunach. I jestem przekonany, że nikt z hali nie widział w ogóle, co się działo wtedy na parkiecie. Wszyscy patrzyli na maskotkę. To jest już dla mnie zdecydowanie za daleko. Ja bym nie chciał być tylko i wyłącznie o rozrywce. Uważam, że jakby te emocje sportowe to jest coś fajnego i chciałbym, żeby ludzie to przeżywali. W związku z tym chciałbym, żeby mecze dzików łączyły te dwa elementy, czyli żeby był entertainment, żeby oni się dobrze bawili, ale jednocześnie nie przysłaniało to tego, co się dzieje na parkiecie. No mam nadzieję, że dzisiaj gdzieś tam jesteśmy. Czyli chciałbym zrobić taki miks europejskiej koszykówki i amerykańskiego widowiska. Z amerykańskiej strony NBA jest też na pewno inna skala, bo ilość tych spotkań w trakcie sezonu, która jest rozgrywana, wiadomo, że ten performance czysto sportowy może nie zawsze dowieść, a jednak no, chyba idą w to, żeby przynajmniej pod względem tego entertainmentu zawsze to stało na wysokim poziomie, żeby żaden kibic nie mógł zarzucić, że poszedł na mecz i było nudno, nic się nie działo. No na pewno. Z drugiej strony, jak spojrzysz sobie na zespoły euroligowe, to oni już naprawdę dużo grają, a tam jednak każdy mecz jest ważny, każdy mecz się liczy i no na pewno w Europie nikt w regular season nie odpuszcza, przynajmniej nie w Eurolidze. Ja byłem teraz w listopadzie poprzedniego roku byliśmy właśnie z naszą społecznością biznesową w Kownie na meczu z Baskonią. Wydawało się, że to będzie absolutnie nudny mecz, a były super emocje i kibicowaliśmy i świetnie się bawiliśmy i mecz był na styku, więc wolałbym mimo wszystko, żeby nasi kibice interesowali się tym, co się dzieje na parkiecie, co się dzieje z zespołem, jak im idzie, czy dobrze, czy źle. No oczywiście rozrywka jest ważna, ale nie powinna przysłaniać meczu. Mam nadzieję, że nie przeginamy. Wielokrotnie poruszałeś i też ostatnio to słyszałem to stwierdzenie u Adama Silvera, kiedy mówił o NBA Europe, że to jest produkt sportowo-rozrywkowy, czyli nie konkurujemy tylko o to, że konkurujemy z innymi sportami, tylko konkurujemy o uwagę ludzi. I czy my w Polsce jesteśmy na etapie ciągle, jesteśmy, budowania tej rozpoznawalności basketu jako właśnie produktu takiego rozrywkowego, który jest popularny, gdzie z punktu twojego widzenia w Warszawie, w Polsce jesteśmy ulokowani pomiędzy tym Netflixem a piłką nożną, gdzie powiedzmy na ile to jest nasz produkt atrakcyjny. Mam na myśli tak globalnie koszykówkę w Polsce, no bo to też ma się samo przez się, że więcej osób będzie chodzić na mecze dzików Warszawa, jak koszykówka będzie bardziej rozpoznawalna. Myślę, że to bardzo zależy od jednak miejsca. Wyobrażam sobie, że dzisiaj na przykład Zielona Góra mocno żyje koszykówką. Myślę, że Warszawa w bardzo małym stopniu żyje dzikami. Głównie dlatego, że jesteśmy dużo młodszą marką, jeszcze wiele osób w ogóle o nas nigdy nie usłyszało i długa droga przed nami. Natomiast generalnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o świadomość i takie zakorzenienie koszykówki w głowach konsumentów, to jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia niestety. Ja faktycznie kiedyś użyłem takiego porównania, powiedziałem, że przy awansie do Ekstraklasy, że ja nie będę konkurował tak naprawdę z Legią, czy z Polonią, czy z innymi klubami sportowymi. Ja muszę konkurować z Netflixem, z Cinema City i browarami warszawskimi o wolny czas warszawiaka. I dzisiaj się pod tym w pełni podpisuję. Taka jest prawda i taka jest nasza rzeczywistość. Natomiast chociażby ze względu na infrastrukturę, o której wspomniał Tomek, to konkurowanie jest bardzo trudne. No bo jednak ja powinienem likwidować bariery i likwidować powody, dla których ktoś nie przyjdzie do mnie na mecz. A w momencie, kiedy do mnie jest trudno dojechać i nie ma miejsca parkingowego i trzeba będzie stać w kolejce, a potem trzeba będzie stać w kolejce do toalety i w ogóle nie ma szatni, to jest milion powodów, żeby nie przyjść na ten mecz dzików, niestety. No? I tutaj myślę, że trzeba mieć świadomość tego, że oczywiście łatwo jest powiedzieć, jak będziecie gdzieś, no to wtedy pomyślimy o tym, żeby budować halę. Nie? Tak się bardzo często mówi.
Zresztą temat Skry stał się bardzo gorący po tym, jak projekt Warszawa zaczął odnosić sukcesy, a Legia zdobyła Mistrzostwo Polski. Nie? Natomiast prawda jest taka, że bardzo często to powinno wyglądać odwrotnie, czyli to budowa infrastruktury powinna być impulsem do popularyzacji dyscypliny sportowej. I może to głupio zabrzmi, ale ludzie chcieliby bardziej przychodzić na mecze koszykówki, gdyby odbywały się w nowym, ładnym, komfortowym, fajnym miejscu, w którym chcesz być. Ja uwielbiam Halę Koło i jest tam super klimat i w ogóle jest fajnie, bo jest blisko z każdego miejsca do parkietu i w ogóle wszystko jest super, ale jest tam mnóstwo niedogodności z punktu widzenia kibica. My dzisiaj staramy się to troszeczkę przypudrować i zrobić tak, żeby tam było fajnie i sympatycznie, ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No, jak ktoś ma dzisiaj przyjechać do Hali Koło samochodem, to ja mówię, nie rób tego. No. Dzisiaj mam taką sytuację, że mam jeszcze mniej miejsc parkingowych, bo pół parkingu jest zawalone śniegiem. No to są takie problemy, z którymi nie powinniśmy się w ogóle mierzyć, mówiąc o profesjonalnym sporcie, nie? I profesjonalnym obiekcie, ale taka jest rzeczywistość. Ja głęboko wierzę, że powstanie infrastruktury na odpowiednim poziomie w Warszawie będzie takim bodźcem. I to, że dzisiaj mamy fanów X, nie oznacza, że nie możemy mieć ich 10 razy X w momencie, kiedy będą mogli przyjść do nowoczesnego, fajnego obiektu. No. Tym bardziej, że już te systemy, które macie, one już są wdrożone i skalować je jest znacznie łatwiej niż tworzyć coś od zera i że tak powiem, no tak jak też rozmawiamy, jest znacznie łatwiej wejść z poziomu 100 do 400 niż od 0 do 1 albo od 0 do 5. To tylko dopowiem, że chociażby z takiego punktu widzenia już bardzo biznesowego i monetyzacji tego, co robimy, wiem, że mógłbym dzisiaj dużo więcej zarabiać na sprzedaży, nie wiem, miejsc VIP, lóż VIP, różnego rodzaju świadczeń B2B, tylko ja dzisiaj nie jestem w stanie ich wykonać. Ja w hali nie mam nawet, wiesz, loży, nie? Jakby tam nie ma nic takiego, ta infrastruktura jest kompletnie niegotowa. I z tej perspektywy wiem, że już dzisiaj mając obiekt mógłbym mieć większy budżet, no, ale nie mam. Ja bym jeszcze chciał wrócić właśnie do tematu samej Warszawy, bo stolica, ogromne miasto, na tle europejskim już naprawdę bardzo duży rynek. I teraz czy ty w tym momencie jako prezes Dzików czujesz rywalizację w Warszawie z takim właśnie klubem jak Legia? Czy jest to bardziej symbioza? Na zasadzie, że oboje reprezentujecie koszykówkę w mieście i walczycie, że tak powiem, no, o te same jakieś tam cele i chcecie rozwijać tą koszykówkę, czy jest to bardziej w jakiś sposób rywalizacja? Bo też w jakiś sposób są to takie, no, można powiedzieć, dwa różne kluby, dwa różne projekty, dwa różne światy. Jeden Legia to jest wiadomo, tradycja, jest to ogromne zaplecze piłkarskie i tak dalej. Z drugiej strony jesteście wy, czyli ten koncept startupowy, ambicja, głód, no i też szybkie, że tak powiem, no szybkie sukcesy i szybkie te przeskoki na coraz wyższy poziom. Ja zawsze patrzę na to w taki sposób, że my z Legią rywalizujemy na parkiecie i to jest fajna rywalizacja, bo rywalizacja też jakby po pierwsze jest fajna dla kibiców, po drugie powoduje, że chcesz stać się lepszym i chcesz wygrywać, natomiast to ograniczam tą naszą rywalizację wyłącznie do parkietu i moim zdaniem to, co robią oba kluby, jeśli chodzi o wszystkie działania poza parkietem, działa na korzyść obu klubów. Nie? To znaczy my dzisiaj mamy dużą pracę do wykonania po to, żeby ludzie w ogóle chcieli oglądać koszykówkę w Warszawie i nie powiem, że to już potem nie ma znaczenia, czy przyjdą na Dziki, czy na Legię, bo to wiadomo, że ma, natomiast w pierwszej kolejności w ogóle muszą mieć taki pomysł, żeby obejrzeć mecz koszykówki w sobotnie popołudnie. Myślę, że dzisiaj jeszcze jesteśmy od tego daleko, więc tak, no myślę, że rywalizujemy głównie na parkiecie. No to jest to budowanie świadomości, o której mówiliśmy. To jest, myślę, że nie kończący się proces tak naprawdę, bo mamy sukcesy kadry w ostatnich latach, które są na naszą miarę, uważam, ogromnym sukcesem, a jednak ciągle nie jest to, powiedzmy, takie koło zamachowe, jakbyśmy chcieli wszyscy. Wiesz, no mieliśmy niedawno Eurobasket. Myślę, że doświadczaliście czegoś fajnego z poziomu parkietu. Niesamowitego. Miałem przyjemność być na trybunach w Spodku i to było fantastyczne. Natomiast to jest kolejny raz, kiedy przekonujemy się, że przekłucie tego sukcesu sportowego i sukcesu nawet frekwencyjnego w Eurobaskecie, czy tak jak było na Mistrzostwach Świata w Chinach, przekłucie tego na popularność koszykówki klubowej, taką codzienną popularność jest bardzo trudne. Ale wydaje mi się, że tutaj to nie jest tak, że koszykówka ma jakiś problem. Myślę, że do pewnego stopnia na przykład z siatkówką jest podobnie. Czy mamy dużą dysproporcję między popularnością siatkówki na poziomie reprezentacji narodowej i
i tych wszystkich ich sukcesów, a popularnością siatkówki klubowej. Bo jak się wejdzie w szczegóły i zacznie oglądać frekwencje w halach, to nagle się okaże, że to nie jest tak, że siatkówka klubowa bije koszykówkę klubową o kilka długości. Więc to jest trudne i wymaga w dużej mierze pracy na poziomie klubów właśnie. Oczekiwanie, że PLK czy Polski Związek Koszykówki zrobi coś i to coś spowoduje, że nagle będzie więcej osób przychodziło do nas do hali albo będziemy mieli więcej followersów na Instagramie, no to się nie wydarzy, nie? To jest nasza praca, którą my musimy wykonać i to jest bardzo wymagająca praca. To jest duży wysiłek. To jest mała taka refleksja moja na przestrzeni poziom ostatnich, może nawet i 2 lat. Właśnie zmieniło się moje podejście do tego, że ja dawniej byłem właśnie w tym bastionie, że kiedy Polski Związek Koszykówki prowadzi promocję koszykówki, nie wiem, czy tam do masowość tej koszykówki, to wtedy ta koszykówka pójdzie do przodu, a teraz jakby moja perspektywa się zmieniła bardziej na to, że każdy lokalnie powinien zrobić to, ile może, żeby tą koszykówkę promować i jest wystarczająco, wydaje mi się, tyle ambitnych i fajnych osób w tym polskiej koszykówce w tym momencie, albo mogłoby być, bo są po prostu ci fanatycy, żeby rzeczywiście w tych ośrodkach robić takie bazy, powiedzmy te koszykarskie i na podstawie tego liczyć, że w perspektywie ileś tam lat ta koszykówka rzeczywiście, ta popularność pójdzie do przodu, ale kiedyś zawsze właśnie, dawniej jeszcze w ogóle był ten mit, to już wydaje mi się, że jest obalony, że sukcesy reprezentacyjne będą tym właśnie takim kołem zamachowym dla popularyzacji sportu. Wydaje mi się, że to już wiemy na pewno, że samo w sobie nie jest wystarczające, ale wydaje mi się właśnie, że zamiast tutaj rozmawiać o jakimś tam centralnym planowaniu dla całego kraju i tak dalej, każdy powinien we własnym zakresie, na ile może, postarać się w tym swojej okolicy, w swoim ośrodku zrobić to, co może, żeby było to zainteresowanie koszykówką, żeby ta koszykówka się rozwijała. Jeżeli takich punktów będzie przykładowo 8-10, to automatycznie też wtedy jakby poziom całej ligi i zainteresowanie koszykówką wzrośnie w Polsce. Nie sposób się nie zgodzić. Wydaje mi się, że zadaniem ligi i związku jest dawanie nam narzędzi do tego, żebyśmy mogli to robić, natomiast praca jest do wykonania po naszej stronie. Jedną jeszcze tylko anegdotę. Parę minut temu wspomniałeś o tym wyjeździe takim do Kowna na mecz Euroligi. Czy właśnie z twojej perspektywy klub Żalgiris to jest taka motywacja czy inspiracja dla ciebie? Bo często się mówi o tym, że polska liga powinna mierzyć tam, gdzie w tym momencie widzimy, że jest liga niemiecka, że te zmiany organizacyjne, które tam powstały na powiedzmy przełomie ostatnich 10 lat, naprawdę dało ogromnego kopa zarówno lidze niemieckiej organizacyjnie, jak i jeżeli chodzi o samą siłę reprezentacji Niemiec. Z drugiej strony mamy właśnie taki kasus jak ten Żalgiris czy drużyna z Wilna, to jest Rytas, przepraszam, wyleciało mi z głowy. Są te 2 ośrodki, ale tak naprawdę poziom samej Ligi Litewskiej wbrew pozorom jest porównywalny do poziomu Ligi Polskiej, pomijając te dwa kluby na naprawdę wysokim poziomie. No i teraz właśnie w którym kierunku ty byś szukał tej inspiracji? Czy właśnie ktoś taki jak Żalgiris być hegemonem na takim rynku jak Litwa, czy iść właśnie w ten poziom organizacyjny całej ligi na takim poziomie, jak to wygląda w tym momencie w Niemczech? Ja osobiście akurat staram się szukać inspiracji w różnych miejscach. Na pewno Żalgiris jest organizacją, którą oglądam uważnie, której jesteśmy zresztą blisko jako dziki. Staramy się od nich czerpać jak najwięcej się da. Natomiast jeśli chodzi o samą organizację koszykówki, to pewnie jednak lepiej jest patrzeć na Niemcy, bo oni też w krótkim czasie przeszli drogę, nie powiem, że z samego dna oczywiście, ale od ligi o średnim znaczeniu do jednej z najmocniejszych lig w Europie. Więc myślę, że tam jest też dużo nauki do wyciągnięcia. Oczywiście trudno jest mi czerpać z Żalgirisu 1-1, bo to jest po pierwsze ich sport narodowy, po drugie mają fantastyczny obiekt, 16 000 miejsc, którym zarządzają, więc jakby przychody ze sprzedaży biletów i w ogóle z zarządzania tym obiektem są jednym z najważniejszych revenue streamów tej organizacji. Więc jakby to patrzę z zazdrością, natomiast wiem, że tego jeszcze długo nie będę miał, co nie znaczy oczywiście, że nie możemy się od nich czegoś uczyć. Bardzo mocno współpracujemy na poziomie akademii i tę współpracę zacieśniamy coraz bardziej, ponieważ nasza akademia bardzo często gra w EYBL-u, no to tam akurat z Żalgirisem spotykamy się w każdej grupie wiekowej, więc na poziomie akademii bardzo mocno już ze sobą współpracujemy. Teraz staramy się znaleźć formułę dla współpracy na poziomie dużych dzików, ale na przykład w ostatnim czasie dużą inspiracją dla mnie jest Paryż.
i to w jaki sposób David Kahn zbudował z niczego, ale tam naprawdę z niczego euroligowy klub w Paryżu, który ma pewne podobieństwa do Warszawy. Mówię Paryż jako miasto, bo też jest bardzo trudny, tam też się bardzo dużo dzieje, jest mnóstwo innych alternatyw, jeśli chodzi o rozrywkę i spędzanie wolnego czasu. I koszykówka też nie jest ich pierwszym wyborem, a mimo to w krótkim czasie udało mu się zbudować duży projekt, który odnosi sukcesy. Ja miałem okazję spotkać się już dwukrotnie z Davidem Kahnem i trochę go podpytywać o to, jak i dlaczego takie wybory i decyzje. Więc on mi powiedział na samym początku, że nie zaangażowałby się w ogóle w Paris Basketball, gdyby nie to, że w 2018 roku wicemer Paryża, z którym się spotkał, obiecał mu wybudowanie hali. Więc dla niego fakt, że miał zagwarantowany dostęp do infrastruktury na odpowiednim poziomie w pewnym momencie, był czynnikiem, który był kluczowy w podjęciu decyzji o tym, czy w ogóle chce mieć tam klub. Dla przypomnienia, David Kahn to jest były GM Minnesota Timberwolves. człowiek znany z tego, że dwukrotnie w drafcie nie wybrał Stefa Curry'ego. Tak, a wybrał Johnego Flynna i Rickiego Rubio, zgadza się. Tak jest. Dwóch gardów wybrał Dokładnie. zamiast niego. No więc wiesz, jakby to była jego świadoma biznesowa decyzja i oparł budowę klubu o infrastrukturę sportową. I faktycznie powstała Adidas Arena na 8000 miejsc, w której dzisiaj grają. Zresztą dzisiaj były opublikowane statystyki z wypełnienia hal w lidze francuskiej w pierwszej połowie sezonu i Paryż jest na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o liczbę widzów, wiadomo, że już są niektóre kluby, które wypełniają halę w 100%, a oni mają bodajże 90 kilka, z tego co pamiętam. Natomiast ponieważ jest to hala na 8000 miejsc, no to tam naprawdę jest dużo ludzi. Idąc troszeczkę dalej za tym, w zeszłym sezonie Paryż miał 16 milionów euro budżetu, 16 milionów euro przychodów, z tego 10 milionów stanowiły przychody ze sprzedaży biletów. To pokazuje, jak olbrzymim driverem dla rozwoju klubu jest dostęp do odpowiedniej wielkości nowoczesnej infrastruktury sportowej. A mógłbyś powiedzieć, jak to wygląda u was w Polsce, ta struktura budżetu pod kątem przychodów z dnia meczowego, z biletów, bo dzisiaj sprawdzałem statystyki w NBA, oczywiście tam są ogromne przychody z praw telewizyjnych, ale to było około 22%, a te przychody i tak są ogromne w NBA z dnia meczowego, bo mówimy ciągle, kręcimy się wokół hali, czyli rozumiem, że w Polsce, w realiach Warszawy, ale że jest to tak duży driver, że jest to duży bodziec do rozwoju klubu. Ja słyszałem to twoją odpowiedź, Michał, z innego podcastu. Pamiętam, że kiedyś o tym wspominałeś, o wypełnieniu, o sold-outie na kolej, że to wbrew pozorom nie gwarantuje ci żadnego przychodu z dnia meczowego. Gwarantuje przychód, nie gwarantuje zysku. Nie? No właśnie. Wiesz co, tak jak mówię, taki Paryż jako świetny przykład i referencja, to jest 10 milionów z 16 milionów to są przychody z biletów. W naszym przypadku to jest poniżej 10% wszystkich przychodów. Nie? No to są ogromne dysproporcje, nie? Bo powiedzmy, jak tą strukturę budżetu, bo jak patrzysz na budżet klubu francuskiego, to z tych 16 milionów w Paryżu na zawodników jest 4-5 milionów. Wiesz co, nie wiem jak tam to wyglądało kosztowo. Wydaje mi się, że kluby euroligowe raczej się kręcą w okolicach 50% swojego budżetu kosztowego, wydatków swoich na pion sportowy, powiedzmy, czyli na zawodników. Zależy od kraju, nie? No bo Niemcy, Francja mają większe obciążenia Tam są większe podatkowe. obciążenia, oczywiście. Natomiast wiesz, to te mniej niż 10% to jest dramat. Nie? To jest tak, że my przy przydaniu całego koła sporo dopłacamy do kosztów organizacji meczu. Okay. My nie zarabiamy na organizacji meczów. Ja teoretycznie powinienem być prezesem, który modli się o to, żeby jak najszybciej odpaść z rywalizacji, żeby przypadkiem nie grać w playoffach, bo każdy kolejny mecz to są koszty. To są straty. Serio. No. I dlatego mówię o tym, że infrastruktura, jeśli chodzi o klub, jest niezbędna, bo trudno jest sobie wyobrazić długoterminowy rozwój w momencie, kiedy nie masz podstawowej nogi. Paryż notabene też nie jest dobrym wzorcem z tego względu, że mają śladowe przychody z tytułu praw telewizyjnych. W ogóle generalnie grubsze zagadnienie, jeśli chodzi o finansowanie europejskiej koszykówki, bo prawa telewizyjne nie są wcale poważnym źródłem dochodów, podczas gdy wiemy, że w NBA to jest główne źródło dochodów. To jest, czy jedno z głównych. Żeby nie skłamać, to było 700 miliardów na 11 lat, coś takiego?
Jak To ostatnio były tak duże sprawdzałem liczby, że umowę, ja no. wyparłem, więc no to są kosmiczne pieniądze. I w naszym przypadku, w momencie, kiedy nie masz wpływu z praw telewizyjnych i nie masz poważnych wpływów z ticketingu, hospitality i innych rzeczy, musisz się opierać na sponsoringu albo, co gorsza, w dużej mierze na pieniądzach publicznych. I to jest... No właśnie chciałem powiedzieć, że gdzie u was te spółki Skarbu Państwa, no bo No cóż mogę powiedzieć, no... Jest i to nie jest tak, że ja nie chcę przyjąć tych pieniędzy, nie? Jakby, no tak się po prostu układa, no. Nie wiem, czy chcę jakoś specjalnie wchodzić w szczegóły, natomiast to jest mimo wszystko, boję się użyć tego mocnego słowa, ale trochę patologiczna sytuacja, bo gdyby dzisiaj wyjąć tą wtyczkę finansowania spółek Skarbu Państwa i samorządów, to polski sport na każdym poziomie, od turboprofesjonalnego po amatorski, przestaje istnieć. Ale tak z dnia na dzień przestaje istnieć. Nie? Jakby liczba organizacji czy klubów, które są finansowane z prywatnych pieniędzy, jest śladowa. Jest parę klubów w piłce nożnej, które są własnością prywatną i pewnie też jesteście świadkami dyskusji, które ich właściciele toczą chociażby na X-ie wokół, nie wiem, dofinansowania innego klubu piłkarskiego. Coś tam nam się obiło uszy, tak. Prawda? Jakby takich przykładów jest mnóstwo, tak? No, ostatnio krąży po X-ie tabelka ze środkami, które polskie kluby piłkarskie przyjęły w ciągu ostatnich kilku lat i to są olbrzymie pieniądze. I faktycznie można sobie zadawać pytanie, czy to jest w ogóle zgodne z prawem Unii Europejskiej i czy to jest zdrowa konkurencja. Wydaje mi się, że jesteśmy daleko od równowagi w tym przypadku, bo to też nie jest tak, że ja jestem zwolennikiem tego, żeby w ogóle nie było publicznych pieniędzy w sporcie. Wręcz przeciwnie, uważam, że zwłaszcza w sporcie młodzieżowym i dziecięcym powinny być, ale im wyżej i im bardziej profesjonalnie jesteśmy, tym udział tych środków publicznych powinien być mniejszy. Więc wydaje mi się, że do równowagi jest nam daleko. Ja nawet kiedyś na jednej z konferencji uczestniczyłem w takim panelu, dlaczego w polskim sporcie jest tak mało prywatnego kapitału. Nie znaleźliśmy odpowiedzi. Myślę, że powodów jest wiele. Jednym z nich pewnie jest to, że z perspektywy czy to inwestorów, czy sponsorów prywatnych, czy mecenasów, jak będziemy ich nazywać, te kluby mają relatywnie niewiele do zaoferowania, co ma też związek z niskim poziomem profesjonalizmu, czy to w organizacjach sportowych, czy w klubach bardzo często. Natomiast myślę, że to jest dość niebezpieczne. Dzisiaj oczywiście jesteśmy beneficjentami tego, że nasza gospodarka się rozwija i Polska jest coraz bogatszym krajem. Gdybyśmy byli w kryzysie, to mam poczucie, że sport może być jedną z tych gałęzi, które w pierwszej kolejności oberwą, jeśli nie będzie pieniędzy. To też zresztą zawsze widać, no tak na mikroskali, ale właśnie kiedy nagle jeden z takich głównych sponsorów, czy jakaś spółka Skarbu Państwa odchodzi z jakiegoś klubu, odchodzi od sponsorowania jakiegoś klubu, to jest dosłownie po prostu no, nagle z perspektyw, nie wiem, walki o najwyższe cele i tak dalej, jest temat, to będzie sezon przejściowy, to będzie trudny sezon, zobaczymy, czy na koniec sezonu dalej będziemy pływać, czy nie utoniemy i tak dalej, i tak dalej. I to tak jak mówisz, to jest no niestety, ale to już na wpół patologiczne i no niestety trochę straszne. Dlatego zdrowa organizacja powinna być finansowana z wielu różnych źródeł, po to, żeby kłopot w jednym miejscu nie był dużym kłopotem dla całej organizacji. I fajnie jest mieć dużo różnych revenue streamów, które dają ci bezpieczeństwo. No, tak jak mówię, w przypadku, kiedy odbiera się takie dwa podstawowe z punktu widzenia profesjonalnego sportu, jak prawa telewizyjne i ticketing, no to nagle robi się biednie troszeczkę. Natomiast no, ja też nie jestem osobą, która ma patent na wszystko i nie będę udawał, że wiem, jak rozwiązać tą sytuację. Wiem, jak rozwiązać swoją, to znaczy no, musimy doprowadzić do tego, że powstanie w Warszawie duży, fajny obiekt. Wtedy będziemy mieli wyzwanie w postaci sprzedawania dużej liczby biletów na nasze mecze, ale wolałbym mieć to wyzwanie niż radzić sobie teraz z odśnieżaniem parkingu na kole. Nie? Niestety, ale może dajcie jakieś nowe pytanie, bo ja bym absolutnie nie chciał tym wątkiem... Tak, jeszcze tylko przepraszam, muszę zamknąć klamrą, to będzie idealne przejście. A propos tego tematu jeszcze Dawida Kana i tego, co powiedziałeś, że w 2018 roku
on dostał obietnicę nowej hali. I to też nie jest proces taki, że dostaje tę obietnicę w 2018, a za 2 lata ta hala już jest. To jest też złożony proces i ta hala, to ona powstała, ona dopiero została oddana do użytku dla tego klubu, żebym nie skłamał, w 2024 roku bodajże. Tak, i to też jest właśnie złożony proces i to też nie jest wcale tak, że samo podjęcie decyzji, że ta hala ma powstać, już od razu otwiera te wszelkie drogi, tylko to jest złożony proces i niestety mogą być poślizgi, więc każdy, że tak powiem, no rok czy tam nawet miesiąc z zwłoki może działać bardzo na niekorzyść klubu i jego przyszłość. Jeszcze w przypadku Davida Kana i Adidas Arena kluczowe było to, że Paryż otrzymał organizację Igrzysk Olimpijskich, bo Igrzysk to tak Olimpijskich. naprawdę stało się gwarantem tego, że ta hala powstanie. Tak, bo ta hala była bodajże, ona nie była do tych sportów drużynowych, tak jak koszykówka, tak jak ona była tam do badmintona, ping-ponga, tego typu rzeczy, ale była potem idealna właśnie dla nich do użytku, Dokładnie tak. jeżeli chodzi o koszykówkę. Czyli samej koszykówce i tematu dzików w sezonie 2025-2026. Poruszyliśmy już nieco temat, tak jak sam wspomniałeś, o procesie wyboru trenera. Trener Legowicz, czyli osoba młoda, gniewna, byśmy powiedzieli wręcz, biorąc pod uwagę, w jaki sposób ta drużyna gra. Dziki są na pewno drużyną niebezpieczną, bo gracie fizycznie, agresywnie, do końca. 40 minut naprawdę jest ciężkiej walki z wami zawsze. I teraz biorąc pod uwagę, jakie założenia sobie stawialiście przed sezonem, jak byś porównał, jakby to, co na papierze idąc w ten sezon myślałeś, że masz, a co rzeczywiście macie? Co jakieś może coś, co cię zaskoczyło najbardziej z perspektywy jak na razie połowy sezonu? Myślę, że mogę wymienić co najmniej 2 takie rzeczy. Pierwszą było bolesne zderzenie z rzeczywistością po pre-seasonie. Po pre-seasonie, który był mega udany i w ogóle byliśmy zaskoczeni, jak dobrze nam idzie i jak pięknie wygląda gra tego zespołu i w ogóle to było dużo bardziej ofensywne i efektowne niż się spodziewaliśmy przed. Po czym zaczął się sezon i nagle się okazało, że tak się nie da już i przeciwnik jest przygotowany i nagle się okazuje, że to co działało jeszcze 2 tygodnie temu już przestało działać. Więc to był taki moment dość trudny dla nas, zwłaszcza ta porażka w Gliwicach była myślę jakimś tam punktem zwrotnym. Z drugiej strony jestem bardzo dumny i z trenera, i ze sztabu, i też z zawodników, że oni byli w stanie to zmienić, nie? Że byli w stanie dostosować naszą grę i to, co mamy, do tych warunków i odwrócić kartę, bo to wcale nie jest takie oczywiste, jak wiecie ze swojego życia, że jak się zacznie przegrywać, to wcale nie jest łatwo to zmienić, zwłaszcza nie robiąc zmian, bo my nie chcieliśmy robić zmian wtedy, nie? Więc myślę, że to jest duże osiągnięcie. Myślę, że druga sprawa, która mnie zaskoczyła, to jest mimo wszystko jednak Landry Horton, bo wiedzieliśmy, że to jest fajny zawodnik i miał być naszym go-to guyem i taki był plan od samego początku. Natomiast nie spodziewaliśmy się, że po pierwsze będzie w stanie grać na takim poziomie i to konsekwentnie i powtarzalnie. Po drugie okazało się, że jest jednocześnie bardzo fajnym, skromnym gościem, który lubi ciężko pracować, wie, że ma jeszcze dużo do poprawy i chce się rozwijać dalej. Więc jakby to były takie 2 rzeczy, które mogę od razu wymienić jako niespodzianki. Co do samego Hortona, wydaje mi się, że na tym etapie można powiedzieć, że to jest wciąż jeszcze powiedzmy wczesny moment, bo połowa sezonu, ale wczesny kandydat nawet do statuetki MVP tego sezonu. To moim zdaniem na pewno jeden z faworytów. Miło, że tak mówisz. Myślę, że tak, że będzie jednym z kandydatów. Oczywiście zobaczymy, jak ten sezon się potoczy. Też chyba historycznie wiele będzie zależało od tego, jak daleko zajdą dziki. Natomiast na pewno jest to jeden z wyróżniających się zawodników naszej ligi. I tak jak mówię, mnie ujmuje też tym, jak ciężko pracuje i tym, że on nie ma takiego strasznego parcia na zdobywanie punktów. Już mieliśmy w tym sezonie mecze, w których on potrafił podać piłkę i nie przejmował się tym, że to nie on oddaje rzut. Co jest ciekawe, bo on udzielił dość nie jest niefortunnego. oczywiste. On też udzielił takiego niefortunnego wywiadu na początku sezonu. Nie pamiętam, czy z Karolem Waśkiem, czy z kimś. I powiedział, że moim celem na ten sezon jest zostać królem strzelców PLK. I z perspektywy, patrząc z zewnątrz, wiesz, nie znając, bo tak jak ty się o nim opowiadasz w samych superlatywach, na pewno bardzo w porządku człowiek, ale czytając to z zewnątrz, to taka od razu się zapala lampka ostrzegawcza, że cholera, ale wiesz, to jest słaby cel dla drużyny, że ty indywidualnie będziesz rzucał wszystko i chcesz być królem strzelców, a nie wiadomo, czy za to będą szły wyniki drużynowe. A tutaj, całe szczęście zadziałało i to. Tak, myślę, że ma potencjał, żeby zostać królem strzelców i jak widać jednocześnie potrafi doprowadzać do tego, że zespół wygrywa. Czasami dlatego, że on bierze wszystko na siebie. Mieliśmy takie mecze w tym sezonie. Wygraliśmy przecież z Arką w Gdyni.
gdzie on rzucił 8 trójek i to był mecz, którego bez niego byśmy na pewno nie wygrali. Nie ma problemu z braniem odpowiedzialności w crunch time. Mecz z Legią chociażby na Bemowie, gdzie wiesz, no, w decydujących momentach on najpierw sobie wkozłował w stopę i zrobił stratę, a potem wziął trójkę bardzo trudną na prowadzenie, więc to jest bardzo fajny zawodnik i cieszę się, że jest dzikiem i cieszę się, że jest w polskiej lidze. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby został w dzikach, natomiast wiemy, jak bardzo trudne to będzie. No, będąc realistą, muszę powiedzieć, że to jest w kategorii Mission Impossible niestety. No. Telefon jest rozgrzany teraz od ofert? Właśnie, ile nieodebranych połączeń w trakcie tego podcastu już zostało? No, jak do tego podchodzisz w ogóle, bo to z punktu widzenia prezesa? Na początku było to mocno stresujące, bo faktem jest, że jego agent od pierwszych udanych meczów Landriusa dzwonił do mnie po każdym meczu i mówił mi, kto do niego dzwonił i ile pieniędzy jest na stole. Natomiast ja od samego początku mówiłem mu, że to mnie nie interesuje i nie będziemy teraz handlować Landriusem, bo my jako organizacja tego nie chcemy. Poza tym on ma tutaj zadanie do wykonania. I to, co było myślę kluczowe, to to, że on do tego podchodzi dokładnie tak samo. Na myśli Landriusa. On tu przyjechał się rozwijać, ma sezon do zagrania, ma cele do zrealizowania. Myślę, że patrzy w przyszłość bardzo spokojnie, bo wie, że grając na tym poziomie on po sezonie będzie miał mnóstwo ofert i nie musi się nigdzie śpieszyć. Natomiast no, jest to jakiś tam, teraz już się troszeczkę z tego śmiejemy, że jak dzwoni Dimitris, to ja odbieram i pytam tylko kto i ile. Natomiast no ja mu powiedziałem wtedy trochę w żartach, że możemy zacząć rozmawiać, jak to będzie rekord polskiej ligi. On mnie wtedy zapytał, ile ten rekord wynosi. Sprawdziłem, mówię, no $300,000 chyba i Felundberg z Ostalu. No więc już mówiłem też ostatnio u chłopaków w baskecie w liczbach, no byliśmy w pewnym momencie dość blisko tej kwoty, niebezpiecznie blisko, ale ostatecznie też agent zrozumiał, że my w ogóle nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby Landriusa oddawać, a z drugiej strony on się tu świetnie czuje. Świetnie się czuje w zespole w Warszawie, pracuje z Marco, bardzo go ceni, wie, że się rozwija, więc no też nie dostarczamy mu powodów, żeby chciał stąd odejść. A powiedz czysto teoretycznie, jak sobie wartościujesz to z punktu widzenia prezesa, bo to jest kluczowy zawodnik, na którym opiera się drużyna, to bez wątpienia, i czy buyout nawet w takiej kwocie, który jest znaczną kwotą nawet w skali budżetu klubu, jest w ogóle jakąkolwiek rekompensatą, biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie to rodzi z przebudową drużyny praktycznie, mimo że możesz za to wziąć ileś tam innych zawodników, ale to nie oznacza, że to będzie dalej funkcjonowało. Wiesz co, ja to przeżyłem dokładnie w poprzednim sezonie, kiedy straciliśmy z dnia na dzień Nika Maglina. Wtedy nie mogłem nic zrobić, bo niestety rookie mistake, pozwoliłem sobie wpisać tą kwotę buyoutu do kontraktu. I wiem, jak trudne to jest, żeby później to odbudować. Więc jesteśmy organizacją, która ma swoje cele i chce je realizować. No nie mogę jako prezes dopuścić do tego, że sobie odbierzemy w ogóle szansę na to, żeby taki cel zrealizować. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj stracili Landriusa, trochę by nam zajęło, żeby znaleźć dobrego zawodnika. Jeszcze więcej by jemu zajęło wkomponowanie się w zespół, w system, zrozumienie ligi i tak dalej. Myślę, że ta walka o play-offy mogła być bardzo trudna wtedy. I z tej perspektywy bym tego na pewno nie zrobił. Myślę też, że w ostatnich latach mocno zmienił się rynek zawodników w Europie. Kiedy my przychodziliśmy do ligi, to jeszcze chyba wiele klubów funkcjonowało na takiej zasadzie, że jak będzie trzeba, to zmienimy po prostu. Myślę, że nawet były kluby, które tworzyły sobie budżet i zakładały, że w lutym czy w marcu będą wymieniać albo dokładać, wiedząc, że wtedy będzie troszeczkę taniej, w sensie będzie trzeba dać mniej pieniędzy dla wartościowego zawodnika. Ja mam wrażenie, że to się wszystko zmieniło i dzisiaj znaleźć w trakcie sezonu wartościowego zawodnika, który jest w grze, który nie jest po kontuzji, z którym jest wszystko w porządku, to jest mega trudne i jakby budowanie w ogóle strategii na sezon w oparciu o to, że będzie można kogoś wymienić, jest niesłychanie ryzykowne. No, może teraz jest taki moment, gdzie kluby pokończyły pewien etap, nie wiem, FIBA Europe Cup, w związku z tym no, paru zawodników się pokazało na rynku, ale jeszcze miesiąc temu w zasadzie no, nie było nikogo. Nie? No, to były pojedyncze przypadki ludzi, którzy najczęściej wracali po kontuzji. Albo grali w jakichś turboegzotycznych ligach i na przykład to nie jest coś, co mnie interesuje. Nie? Więc ten rynek się zmienił bardzo. Więc tym bardziej pozbywanie się kluczowego zawodnika w trakcie sezonu i liczenie na to, że uda się go jakoś zastąpić, jest raczej skazane na niepowodzenia, na pewno bardzo trudne.
Już abstrahując od tego, że żeby kogoś wziąć z innego klubu, jeśli nie ma buyoutu w kontrakcie, oznacza, że pewnie trzeba będzie adekwatnie do jego talentu i wagi dla tamtego zespołu zapłacić. I może się okazać, że per saldo to wcale nie był dobry pomysł. Mimo wszystko w klubie doszło do zmiany. Dokładnie na pozycji Hortona, ale ostatnio odszedł od was Karuters. Jest już zakontraktowany nowy zawodnik w jego miejsce. Czy możesz przybliżyć troszeczkę, uchylić rąbka tajemnicy tej sytuacji? To była sytuacja, gdzie wy spodziewaliście się tej zmiany, czy to bardziej wyszło od samego zawodnika, jego agenta, a wy po prostu zareagowaliście i szybko znaleźliście zastępstwo na rynku? Kibice są ciekawi. My mieliśmy świadomość tego, że nasz obwód nie jest optymalny. Nie chodziło o któregokolwiek z zawodników, tylko może bardziej o kombinację cech. W związku z tym od pewnego czasu ten rynek dość głęboko analizowaliśmy i wiedzieliśmy, kto jest dostępny, na jakich warunkach. Mieliśmy świadomość tego, kto jest, jeśli chodzi o gardów, jest dostępny na rynku. I tak się akurat złożyło zupełnie przypadkowo, że zadzwonił do mnie agent Donteja w poniedziałek, że Dontej dostał ofertę od swojego byłego pracodawcy. I to jest dość specyficzna sytuacja, bo tam teraz trenerem jest jego były kolega z parkietu, który był jego backupem wtedy. I że to jest człowiek, który bardzo wierzy w Donteja i bardzo go potrzebuje, bo w sobotę w trakcie meczu ich podstawowy point guard dostał kontuzji barku i w związku z tym wypada na dłuższy czas i że bardzo potrzebują. Oczywiście mnie to średnio interesowało, że oni bardzo potrzebują, natomiast efektem tego, że oni bardzo potrzebują, jest to, że byli w stanie zaoferować Dontejowi bardzo dobre warunki do końca tego sezonu oraz na sezon kolejny. I to był taki kluczowy, myślę, czynnik, który spowodował, że Dontej stwierdził, że jednak chciałby chyba jednak skorzystać z tej oferty, bo jemu też było dobrze w Warszawie, on się też tutaj bardzo dobrze czuł i to było dobre miejsce dla niego, natomiast nie miał gwarancji, że dostanie od nas ofertę na kolejny sezon, albo że po dzikach będzie w stanie iść do klubu, który zaoferuje mu lepsze warunki. On już ma 31 lat, to nie jest tak, że to jest dzieciak, który się dopiero rozwija i raczej grał w swojej karierze w niższych ligach. Więc dostaliśmy taką informację, zostaliśmy zapytani, czy jesteśmy w stanie się na to zgodzić. Zadzwoniłem do Marco przygadał temat ze swoim sztabem i wspólnie uznaliśmy, że to byłoby dość duże ryzyko, żeby teraz odmówić Dontejowi i mierzyć się trochę z tym, jak on na to zareaguje. Myślę, że miałby do nas żal i myślę, że byłby niezadowolony i to koniec końców nie byłoby dobre dla zespołu. I to był główny powód, dla którego zdecydowaliśmy się zgodzić. Oczywiście po wynegocjowaniu jakiegoś tam buyoutu, który nieco osłodził nasze łzy. No a ponieważ, tak jak powiedziałem, mieliśmy przegląd rynku zrobiony, więc tego samego dnia podjęliśmy decyzję o tym, kto go zastąpi. Wiedzieliśmy, że Darnell jest dostępny, bo właśnie skończył się jego kontrakt w Ludwigsburgu po tym, jak był tam na zastępstwie medycznym. Darnell nam bardzo pasuje, mimo tego, że jest zupełnie innym zawodnikiem niż Dontej, bo to jest, myślę, trochę lepszy rozgrywający, na pewno lepszy strzelec, pewnie gorszy obrońca i ma po prostu inną charakterystykę. Natomiast jest to zawodnik o określonym poziomie i skillsecie, który jest nam potrzebny. Grał w mocnych ligach, zdarzyło mu się wygrywać tytuły, więc zdecydowaliśmy się natychmiast z nim podpisać kontrakt. Wszystko wyszło bardzo sprawnie, nadzwyczaj sprawnie. Rzadko mi się zdarza, że jestem z nas bardzo zadowolony, ale muszę powiedzieć, że z nas jako organizacji, z ludzi, którzy w tym uczestniczyli, a to jest parę osób, jestem dumny, bo telefon od agenta Donteja było o 13:00 i my o 1:00 w nocy mieliśmy dopięte wszystkie formalności z Dontejem i z nowym zawodnikiem. Zresztą Darnell kładł się spać, nie wiedząc, czy następnego dnia leci, ale będąc na to gotowym, bo my dopiero o 1:00 podpisaliśmy z jego agentem kontrakt, kupiliśmy mu bilet. On już o 10:35 wylatywał ze Stuttgartu we wtorek i o 12:15 był na Okęciu. Załatwiliśmy ekspresowo wszystkie badania medyczne, kwestie mieszkania, samochodu. On dzisiaj funkcjonuje już normalnie, jakby był naszym zawodnikiem od dawna. Uczestniczył już w 2 treningach. Już się uczy żyć w Warszawie generalnie. Więc to jest wyzwanie czasami. Tak, to na pewno. To na pewno. To, co mogę powiedzieć o Darnellu, chociaż na razie jeszcze nie miałem okazji z nim spędzić zbyt dużo czasu, to, że jest poważnym gościem. To jest dorosły facet, to nie jest dzieciak, co ma swoje implikacje i myślę, że akurat dla nas będzie korzystne, bo potrzebowaliśmy trochę więcej takiego doświadczenia.
Bo mamy bardzo fajny zespół, to jest mega energetyczny zespół, który uwielbia grać w basket szybko i efektownie, ale z uwagi na swój brak doświadczenia czasami brakowało nam wyrachowania. Myślę, że końcówka meczu ze Śląskiem to jest idealny dowód na to, jak to się może obrócić przeciwko nam, tak? No bo najpierw Soares robi faul w ataku, potem Karute zrobili idiotyczny faul, dając wolne, a na końcu jeszcze Ben nie trafia 2 wolnych, nie? Więc myślę, że taki człowiek, który w kluczowym momencie dostanie piłkę i uspokoi to wszystko, by całe szaleństwo, bardzo nam się przyda. Czyli my się widzimy w Święto Pracy 1 maja. Gramy ze sobą przedostatnią kolejkę. Ciekawe, jaki będzie krajobraz ligi w tamtym momencie, no bo jak już staliśmy na pucharze, się nie zobaczymy. Ale słuchaj, mam cię dobry news, bo prezes tutaj wspominał o tym, że przełomowym dla nich momentem była przegrany mecz z Gliwicami. Więc tutaj może też u was będzie ta porażka ostatnia z Gliwicami takim przełomowym momentem i Anwil wróci na właściwe tory. Trzymam mocno kciuki. Ja powiem więcej, Michał. Zdaje się, że przesąd ligowy mówi, że jak ktoś wygrywa puchar, to nie wygrywa Mistrzostwa Polski, więc jeszcze mistrzostwo przed wami. No. Nie daliśmy sobie szansy, żeby się pokusić o to. Nie, tutaj to ja mówię z dużą nutą sarkazmu. No, ja wierzę, że jesteśmy na dobrych torach, że idziemy teraz, krzywa jest znosząca, ale no to trzeba udowodnić na parkiecie. Prezesie, dziękujemy bardzo za odwiedziny na łamach naszego podcastu. Dziękujemy za szczerość, za tak naprawdę bycie takim żywym eksperymentem w polskim sporcie na to, że można wprowadzać ten model startupowy, model innowacyjny w polskim sporcie i jak na razie widać już tego efekty, więc trzymam mocno kciuki, żeby to dalej się udawało. Wierzymy też, że te decyzje, które teraz były podejmowane, czyli podpisanie nowego zawodnika, przedłużenie trenera, bo o tym też nie wspomnieliśmy, a to ważna kwestia, czyli zaufanie tej ciągłości trenera Regowicza. Wierzymy, że trener Lego poukłada te klocki i trzymam mocno kciuki. Będziemy się na pewno widzieć na Pucharze Polski, także to na pewno fajnie. Z Michałem się będę widział tuż przed Pucharem Polski, więc też na pewno fajne spotkanie. A my dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy za ten odcinek i prezesie jeszcze raz dzięki wielkie, że za szczerość i za pojawienie się na łamach naszego podcastu. Dzięki Ja też serdecznie. bardzo dziękuję. Gratuluję wszystkim, którzy wytrwali do samego końca. Dziękujemy. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.